Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. To są moje okulary przeciwsłoneczne. Dlaczego mam na sobie okulary przeciwsłoneczne? Bo są wakacje. Są wakacje? A nie jest wakacje? Po polsku słowo wakacje ma tylko formę liczby mnogiej. Tak samo jak słowo okulary. Dzisiaj nauczycie się ponad 30 słów, polskich słów, oczywiście, które mają tylko formy liczby mnogiej, gdzie mówimy to są okulary, są wakacje, a nie jest. Słowo okulary ma tylko liczbę mnogą w wielu językach. Po angielsku glasses, po niemiecku die Brille, po hiszpańsku las gafas, po rosyjsku oczki, po polsku też. Ale słowo wakacje po polsku też ma tylko formę liczby mnogiej. A propos wakacji, pamiętajcie, że moja szkoła online jest otwarta cały rok, też w wakacje. Zapraszam. W tej lekcji będę najpierw mówić o słowach, które musicie znać na poziomie A1, A2. Już znacie dwa słowa, które w języku polskim mają tylko formy liczby mnogiej. Ta kategoria słów nazywa się pluralia tantum. To nie jest po polsku, to jest po łacinie, to znaczy plural only, ale używamy tej łacińskiej nazwy. Znacie już słowa okulary i wakacje, a teraz posłuchajcie jeszcze 9 słów z kategorii pluralia tantum, które musicie znać, jeśli jesteście na poziomie A1 i A2. Będą też przykłady. Drzwi. Tak, drzwi to po polsku słowo, które ma tylko liczbę mnogą. Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że dawno, dawno temu drzwi miały dwie części. Otwierały się tak. Takie jedno, drugie. Dlatego drzwi. Ale nie jestem pewna. Przykład. Te drzwi są zamknięte na klucz. Drzwi są. Następne słowo to urodziny. Jego urodziny były wczoraj. W Polsce obchodzimy też imieniny, czyli dzień mojego imienia. Ja obchodzę imieniny 5 września. Urodziny, imieniny to też słowa tylko w liczbie mnogiej. Następne. Spodnie. To są moje nowe spodnie. Kolejne dwa słowa to części ciała. Plecy. No, ja rozumiem, że to może nie ma sensu. Historycznie ma, no ale teraz nie. Plecy. Na przykład bolą mnie plecy. Następne słowo to usta. Usta. Ona ma piękne usta. Następne słowo
w innych językach też ma tylko formę liczby mnogiej. To słowo to nożyczki. Gdzie są nożyczki? Nożyczki są w szufladzie. Studia, czyli ten czas, kiedy jesteśmy na uniwersytecie. Na przykład studia medyczne trwają 6 lat. I ostatnie słowo dla poziomów A1, A2, będzie więcej. Teraz mamy słowo zajęcia. O której godzinie skończyły się zajęcia? Zajęcia to znaczy lekcje. Na przykład, jeśli macie lekcję polskiego, może lekcję tańca albo lekcję tenisa, możecie też mówić zajęcia. Mam zajęcia. To słowo zwykle sprawia problemy. Posłuchajcie jeszcze 2 przykładów. Ile kosztują jedne zajęcia? To znaczy, ile kosztuje jedna lekcja. I następne, dzisiaj zajęcia zaczynają się wyjątkowo o 17:00. I zajęcia w mojej szkole online zwykle odbywają się między 17 a 21 polskiego czasu, ale mamy też zajęcia grupowe rano, na przykład o 9 albo o 10 i też w weekendy. I co najważniejsze, zajęcia są regularne. To da Ci motywację. Twój proces nauczania będzie miał strukturę i zawsze będziesz mógł zadać wszystkie swoje pytania nauczycielce. Napisz do mnie, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji, sprawdzę Twój poziom i wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Link jest w opisie filmu. Uwaga! Znacie już 11 słów z kategorii Pluralia Tantum, ale jest ważna rzecz. Te słowa są rodzaju niemęskoosobowego. To znaczy, że mówimy, to są moje okulary. One są stare. Kupiłam je dawno. One są stare. Kupiłam je dawno. I oczywiście używamy czasowników w liczbie mnogiej, więc to są moje okulary. One były tanie albo one były drogie. Nie byli, byli to tylko ludzie, grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, a okulary albo spodnie, albo zajęcia były. No dobrze, a teraz bardziej zaawansowane słowa z kategorii Pluralia Tantum. Było słowo spodnie. Teraz mam dla Was inne słowa, które oznaczają ubrania. Na przykład spodenki, shorty, leginsy, dżinsy, rajstopy, majtki i wszystkie rodzaje majtek. Na przykład, slipy to są majtki dla mężczyzn, takie zwykłe. Bokserki, figi to są majtki dla kobiet, stringi, czy coś jeszcze? No jeszcze są kąpielówki. To są takie majtki dla mężczyzn, ale do pływania. No i mamy jeszcze kalesony. Kalesony to są takie leginsy dla mężczyzn na zimę. W Polsce, kiedy jest bardzo zimno, to jest coś bardzo przydatnego.
I na poziomie B1 powinniście znać jeszcze 3 słowa. Skrzypce. No to ma sens, bo skrzypce mają 2 elementy, sam instrument i smyczek. Następne słowo to drożdże, czyli to, czego używamy, żeby zrobić chleb czasami, i ferie. Ferie to są wakacje, ale zimą. Zwykle mówimy ferie zimowe. To są słowa, które powinniście znać, jeśli jesteście na poziomie B1. Oczywiście słowa z kategorii pluralia tantum. A jeśli jesteście na poziomie B2 albo C, to sprawdźcie, znacie te słowa? Wiecie, że to jest pluralia tantum? Sanki. Sanki to jest coś takiego, na czym dzieci zjeżdżają zimą z górki, ale mamy jeszcze inne słowo. Sanie to są sanie. Sanki, sanie, oba słowa mają tylko formę liczby mnogiej. A to są grabie. Grabie. Też tylko liczba mnoga. Następne 2 słowa są związane z pieniędzmi. Pierwsze z nich to finanse. Finanse to może być dział w firmie. Na przykład on pracuje w finansach. Albo po prostu wszystkie sprawy finansowe. Może być to on zajmuje się finansami domowymi. A następne słowo to alimenty. Alimenty to są takie pieniądze, które ktoś płaci zwykle dla kogoś, z kim już nie mieszka. Na przykład było małżeństwo, mąż i żona, mają dziecko, rozwiedli się, nie są już razem i powiedzmy, że dziecko teraz mieszka z mamą, więc ojciec płaci alimenty na to dziecko. Więc można powiedzieć, że ktoś płaci wysokie alimenty. Mam dla Was jeszcze 3 słowa. Wagary. Czy chodziliście na wagary, kiedy byliście w szkole? Ja czasami chodziłam. No, tak się zdarzało. Jeśli ktoś poszedł na wagary, to znaczy, że nie poszedł do szkoły. Po prostu poszedł do parku albo, nie wiem, pochodzić po galerii handlowej. Może teraz to robią młodzi ludzie, kiedy idą na wagary. Nie wiem. No, więc to są wagary. Następne 2 słowa są związane z weselem, ze ślubem. Pierwsze z nich to zaręczyny. Zaręczyny to jest ten moment, kiedy mężczyzna prosi kobietę o rękę. Pyta, czy zostaniesz moją żoną. To są zaręczyny. Potem mamy ślub, wesele, czyli imprezę i często w Polsce jest coś takiego jak poprawiny. Poprawiny też tak samo jak zaręczyny, słowo tylko w liczbie mnogiej. Poprawiny to jest dalsza część wesela, czyli wesele kończy się o 13:00, nie, co ja mówię, Boże, o 3:00. 13:00, no może czasami, więc wesele kończy się powiedzmy o 3:00 czy 4:00 w nocy. Idziemy spać na kilka godzin, wstajemy i o 12:00 dalej imprezujemy. I ta impreza następnego dnia to są poprawiny. Poprawiamy po weselu. Ale uwaga, te słowa z kategorii pluralia tantum sprawiają dużo problemów gramatycznych. Polakom też. I teraz są 2 problematyczne kwestie.
Pierwsza kwestia. Mamy drzwi, to jest tylko liczba mnoga, a jak powiedzieć 2 drzwi, 2 drzwi? Więc to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia to są formy dopełniacza. Mamy wszystkie możliwe końcówki. Wakacji i drożdży, wagarów, ów i też forma bezkońcówkowa, na przykład urodzin. Zaraz do tego wrócimy. Najpierw pierwsza kwestia, czyli 2 drzwi, co? No nie. Oficjalnie z tymi słowami z kategorii pluraliatantum musimy używać liczebników zbiorowych. Co to znaczy? To są te liczebniki jak 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Więc oficjalnie, zgodnie ze słownikiem, powinniśmy mówić 2 drzwi, 3 zajęć. No ale mało kto tak mówi. Naprawdę mało ludzi tak mówi. Co robimy? No Polacy albo mówią źle, albo unikają form z liczebnikami, robią to jakoś inaczej, ale też jest takie wyjście, jeśli chodzi o słowa, które oznaczają ubrania, gdzie mówimy 2 pary, 3 pary, 4 pary. Na przykład 2 pary spodni, 5 par leginsów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wyjście. No a te inne oficjalnie 2 drzwi, 2 zajęć, ale w praktyce ludzie mówią 2 drzwi, tak, widziałam w internecie. I 2 zajęcia, też często ludzie tak mówią. No, tak jest. Druga kwestia to kwestia dopełniacza liczby mnogiej. Jak mówiłam, mamy wszystkie możliwe końcówki dopełniacza liczby mnogiej tutaj. Przygotowałam dla Was po prostu tabelkę, te wszystkie słowa, które były w dzisiejszej lekcji w dopełniaczu. Nie ma zasad, szukałam już dawno, ale nie, po prostu musicie zapamiętać. Jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to proszę wesprzyjcie mój kanał. Możecie to zrobić kupując jeden z moich kursów wideo. Kursy są świetne, to są nie tylko filmiki, lekcje wideo, ale są też ćwiczenia i różne materiały tekstowe. Możecie też wesprzeć mój kanał po prostu przez donacje. Wszystkie linki są w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!